Cześć! Witam Was w 6. odcinku serii 300 sekund z Devu Emotion. W ostatnich odcinkach opowiadałem o znaczeniu i funkcji zacisków siłowych oraz sterowniczych. Dzisiaj dywagować będziemy na temat interfejsu użytkownika. Serdecznie zapraszam. Podstawowym interfejsem użytkownika w przemiennikach częstotliwości jest panel sterowniczy z wyświetlaczem 7-segmentowym lub LCD. Za pomocą panelu mamy dostęp do parametrów przemiennika, parametrów monitorujących oraz historii błędów. Na samym panelu mamy również pokazane odpowiednie wskazy i status pracy przemiennika. Dodatkowo mamy również możliwość wysterowania przemiennika w sposób ręczny. Panel wyposażony jest w przyciski do sterowania ręcznego. Start w prawo, start w lewo, stop oraz diody sygnalizujące działanie przemiennika. Z jednej strony jest to narzędzie służące do poprawnego zaprogramowania przemiennika, z drugiej daje nam wiele informacji o działaniu układu silnik-przemiennik. Niejednokrotnie do danego modelu przemiennika mamy do dyspozycji 1, 2 bądź więcej paneli zewnętrznych, różniących się funkcjonalnością lub stopniem IP. Spójrzmy teraz na standardowy panel sterowniczy przemiennika FR800, który zamontowany jest na stałe. Widzimy wyświetlacz 7-segmentowy, 4-cyfrowy, kilka przycisków funkcyjnych oraz diody LED z opisami, które podpowiadają nam, w jakim trybie pracuje przemiennik częstotliwości. Jakie funkcje posiadają widoczne przyciski? PU Ext służy do zmiany trybu pracy lokalny, jog zdalny. Przy pracy lokalnej aktywne są przyciski sterownicze na panelu. W trybie zdalnym Ext rozkazy sterujące przychodzą z listy fizycznych wejść-wyjść. Przycisk Mode służy do wejścia w tryb programowania oraz powrotu. Po naciśnięciu przycisku Mode wyskakuje nam lista parametrów. Set służy do wejścia danego parametru oraz jego zapamiętania, zatwierdzenia. Również do zmiany trybu monitora, podgląd na częstotliwość, prąd oraz napięcie. Gdy pracujemy z silnikiem elektrycznym, na ekranie startowym wyświetlana jest jego częstotliwość. Po wciśnięciu przycisku Set mamy podgląd na prąd, a ponowne wciśnięcie przycisku Set skutkuje podglądem na napięcie wyjściowe. Przycisk Run, start w trybie lokalnym, stop reset, stop w trybie lokalnym, reset błędu, potencjometr, pokrętło obrotowe do przewijania listy parametrów i opcjonalnie do zadawania prędkości. Co oznaczają natomiast kolejne diody LED na wyświetlaczu? PU praca w trybie lokalnym z panelem i przyciskami Start FWD, Start Ref i Stop. EXT praca w trybie zdalnym, przemiennik słucha rozkazów płynących z listy wejść-wyjść. NET to komunikacja, praca w trybie komunikacji, np. za pomocą sieci Ethernet. MON wyświetlanie monitora, praca w trybie monitora i podglądu na zmienne silnika jak prąd, napięcie czy częstotliwość. PRM tryb programowania, falownik informuje nas, że zmieniamy nastawy parametrów. PRAM działająca funkcja PLC, przemiennik ma wbudowany sterownik PLC, którego program możemy wyzwalać w dowolnej chwili. RUN działanie z silnikiem indukcyjnym. PM praca z silnikiem PM synchronicznym z magnesami trwałymi. Nauczymy się teraz obsługi panelu w celu zmiany parametrów. Spróbujemy zmienić nastawę dosłownie 3 parametrów: czasu przyspieszania, czasu hamowania oraz wpiszemy moc silnika. Upewniamy się w pierwszej kolejności, że pracujemy w trybie PU. Tylko w tym trybie możemy zmieniać parametry. Jeżeli nie pracujemy w trybie PU, naciskamy przycisk PU Ext. Domyślnie przemiennik umożliwia zmianę parametrów tylko w trybie lokalnym PU i z wystopowanym silnikiem. Można to oczywiście zmienić w odpowiednim parametrze, lecz bezpieczniej jest zostać na nastawie domyślnej. Naciskamy zatem przycisk Mode i za pomocą obrotowego pokrętła wybieramy numer parametru. Zmienimy czas przyspieszania w parametrze 7, czas hamowania w parametrze 8 oraz moc silnika w parametrze 80. Wchodzimy do parametru przyciskiem Set. Nastawiamy czas przyspieszania jako 10 sekund. Dokonujemy nastawy obrotowym pokrętłem. Zapisujemy przyciskiem Set. Dwukrotnie zatwierdzamy. Powtarzamy procedurę z parametrami 8 oraz 80. W PR08 wpisujemy czas 10 sekund, a w PR80 wybieramy moc silnika jako 0,4 kW. Do falownika FR800 podłączyć możemy również zewnętrzny panel LCD FR-LU08. Robimy to za pomocą kabla ethernetowego oraz złącza PU osadzonego na falowniku. Wspomniany już konektor PU to złącze RJ45, które wykorzystujemy dwojako.
Podłączyć możemy zewnętrzny panel LU08 lub PA07 albo wykorzystać możemy komunikację Modbus RTU. Producent podaje nam rozpiskę pinów dla złącza RJ45 i w ten sposób możemy połączyć się z przemiennikiem za pomocą wbudowanej komunikacji Modbus RTU. 300 sekund już za nami. Dziękuję ślicznie za uwagę, niech moc będzie z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie omawiać będę strukturę parametrów oraz tryby sterowania FRE 800. Czołem!